Niby trochę naked, niby trochę trail, adventure, coś w tym stylu. Na imprezę wpada spóźniony o rok, ale lepiej późno niż wcale. Benelli BKX 125 to motocykl dla tych, którzy patrzą na kategorię 125 nie jak na zło konieczne, tylko jak na początek przygody. Dla młodych kierowców z prawem jazdy A1. Dla osób z kategorią B, które chcą czegoś bardziej motocyklowego niż skuter. I dla tych wszystkich, którzy nie szukają wyłącznie taniego środka transportu, ale motocykla z charakterem, z trochę bardziej terenową sylwetką i z obietnicą, że nawet krótki dojazd do pracy może smakować jak mini wyprawa. Oczywiście z naciskiem na mini. Koncepcja stylistyczna jest ta sama co w pozostałych nowych modelach. Postawiono na dość odważną kolorystykę i przednie światła nawiązujące do kłów lwa z Pesaro. Benelli zbudowało motocykl lekki, prosty w założeniach, ale nie prymitywny. Mamy tu jednocylindrowy, chłodzony cieczą silnik o mocy 15 koni, czyli dokładnie tyle, ile w tej klasie da się wycisnąć legalnie i rozsądnie. Do tego 12,1 Nm momentu i 6-biegową skrzynię. Na papierze wszystko się zgadza. To nie jest rakieta, ale w świecie 125 nie chodzi o to, żeby wystrzelić w kosmos. Chodzi o to, żeby motocykl nie był martwy, ospały i obrażony na każde odkręcenie gazu. A tu jest szansa, że będzie całkiem żwawo. Trzeba jednak powiedzieć uczciwie. 15-konna 125 to nadal 15-konna 125, czyli w mieście będzie dobrze, poza miastem przyzwoicie, ale pod dużą górkę może być już ciężej. Wyprzedzanie trzeba planować z głową, a jazda z wysokimi prędkościami przelotowymi nie będzie naturalnym środowiskiem tego motocykla. To nie wada samego Benelli, tylko praw fizyki i przepisów. Tam, gdzie BKX 125 może nadrabiać, jest jego ogólna koncepcja. Wysokie zawieszenie, 19-calowe przednie koło, 17-calowe tylne, szprychowe obręcze, prześwit 233 mm i adventurowa ergonomia sugerują, że to nie jest sprzęt wyłącznie do przeciskania się między autami. On ma dawać trochę więcej swobody, trochę więcej luzu na gorszej drodze, trochę więcej pewności na nierównościach, trochę mniej stresu, kiedy asfalt nagle zamienia się w coś, co bardziej przypomina wspomnienie asfaltu. I to jest duży plus tego motocykla. Oczywiście nie oszukujmy się, to nie jest rasowe enduro, nie jest też mały motocykl wyprawowy, który zaraz objedzie świat dookoła. Oczywiście można próbować, ale jeśli ktoś chce maszyny, która wygląda dojrzale, siedzi się na niej wysoko i wygodnie, a przy okazji daje odrobinę przygotowego klimatu, to tutaj naprawdę jest na co popatrzeć. Pozycja za kierownicą zapowiada się na jedną z mocniejszych stron BKX-a. Wyprostowana sylwetka, szeroka kierownica, sensowna kontrola nad motocyklem i ogólne wrażenie, że siedzisz na czymś większym niż zwykła 125. Dla początkujących to dobra wiadomość, bo taki motocykl potrafi budować pewność siebie. Dla wyższych kierowców też, bo często w tej klasie problemem nie jest moc, tylko to, że człowiek wygląda na motocyklu jak dorosły na krzesełku z przedszkola. Ale tu pojawia się też pierwszy potencjalny minus. Wysokość siedzenia 860 mm to nie jest mało. Dla osób poniżej 170 cm może to sprawiać lekki problem. Dla wyższych osób będzie w porządku. Dla niższych może to już oznaczać, że przy zatrzymaniu nie ma pełnego luzu, a przy pierwszym motocyklu poczucie kontroli na postoju ma ogromne znaczenie. Jeśli ktoś ma mniej wzrostu albo krótsze nogi, to warto taki motocykl po prostu przymierzyć, zamiast zakochać się w zdjęciach i potem walczyć z grawitacją na parkingu. Każdy kiedyś zaczynał, a uczucie postawienia obu stóp na ziemi przy zatrzymywaniu się daje komfort niedoświadczonym. Drugi plus to masa. Około 144 kg z paliwem to wynik, który brzmi rozsądnie. To oznacza, że BKX 125 nie powinien męczyć podczas manewrów, nauki czy codziennego użytkowania. W 125 lekkość często jest ważniejsza niż najbardziej efektowna tabelka z wyposażeniem, bo to właśnie ona daje tę przyjazność, dzięki której chce się wsiadać częściej i bez stresu. Jeśli chodzi o wyposażenie, nie ma tu przesadnego przepychu i może to być akurat zaleta. Benelli nie próbuje sprzedawać tego modelu jako technologicznego laboratorium na kołach. Jest LED, jest USB, jest prosta, czytelna aparatura LCD, jest ABS, jest radialny zacisk z przodu i tarcze 280 oraz 240 mm.
Czyli dostajemy rzeczy potrzebne, a nie festiwal elektronicznych ozdobników, które w tej klasie czasem bardziej robią hałas w katalogu niż realną różnicę na drodze. I tu dochodzimy do ważnej rzeczy. BKX 125 wygląda na motocykl budowany z głową. Nie po to, żeby wygrać konkurs na najbardziej szokującą specyfikację, tylko po to, żeby być sensownym partnerem na co dzień. To może oznaczać, że nie będzie najbardziej sportowy, nie będzie najbardziej agresywny i nie będzie też najbardziej prestiżowy w klasie, ale dla wielu użytkowników to żadna wada. Motocykl nie musi codziennie wygrywać internetowych dyskusji. Wystarczy, że codziennie odpala, jeździ i nie irytuje. No właśnie, bo największe pytanie przy takim modelu nie brzmi, czy on ma fajne lampy, tylko czy jako całość ma sens. I moim zdaniem ma, ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli ktoś szuka 125 stricte miejskiej, niskiej, bardzo łatwej, z niskim środkiem ciężkości i maksymalnie prostą obsługą, to może okazać się, że BKX 125 jest trochę za bardzo adventure, trochę za wysoki, trochę za bardzo stylizowany, trochę mniej oczywisty niż klasyczny naked albo mały street. Czyli nie dla każdego. Jeżeli jednak ktoś chce 125, która daje większe poczucie motocykla niż zabawki, która wygląda świeżo, nieco terenowo i która nie boi się gorszej nawierzchni, wtedy Benelli zaczyna być bardzo ciekawą opcją, zwłaszcza dla młodszych użytkowników, którzy chcą czegoś bardziej wyrazistego niż kolejny miejski przecinak z plastiku. Są też oczywiście znaki zapytania, jak z trwałością po latach, jak z sprzedażą, jak z serwisem i dostępnością części na konkretnym rynku. Tego żadna premiera i żadna specyfikacja nie rozstrzygną od razu. I to trzeba powiedzieć uczciwie, bo właśnie na tym polega różnica między recenzją a broszurą reklamową. BKX 125 może wyglądać bardzo obiecująco, ale ostatecznie każdy taki motocykl musi jeszcze zdać egzamin codzienności. Deszcz, krawężniki, zimne poranki, kiepskie drogi i właściciel, który nie zawsze traktuje sprzęt jak eksponat muzealny. Starsze modele Benelli, takie jak 502, całkiem nieźle trzymają cenę przy odsprzedaży. Podsumowując, Benelli BKX 125 wygląda na jedną z ciekawszych 125 dla osób, które chcą czegoś więcej niż tylko podstawowego środka transportu. Ma pełną moc dla A1, sensowną masę, adventure'ową ergonomię, duże koło z przodu i styl, który wyróżnia go na tle wielu grzeczniejszych konkurentów. Jego największe zalety to charakter, lekkość i uniwersalność. Największe minusy? Dla części użytkowników może być po prostu za wysoki. A jak każda nowa propozycja tego typu, będzie musiał jeszcze udowodnić swoją wartość w dłuższym użytkowaniu. Czy to będzie najlepsza 125 dla każdego? Nie, a dla właściwego odbiorcy może być naprawdę świetnym wyborem. Szczególnie dla kogoś, kto chce zacząć motocyklową przygodę nie od kompromisu, tylko od sprzętu, który już na starcie daje trochę emocji, trochę stylu, trochę obietnicy, że nawet mały motocykl może prowadzić do całkiem dużych historii. Cena 15 490. Jeśli okaże się dla Ciebie za wysoki, to warto rozważyć wersję S, która ma kanapę niższą o 4 cm. Jeśli masz ochotę odbyć jazdę testową, to zapraszamy do pierwszego komentarza i opisu filmu.